Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Tematem dzisiejszego odcinka jest czas przeszły, a mianowicie jak tworzymy formy czasu przeszłego. Zaczynamy. Na wstępie muszę powiedzieć o ważnej informacji, że w języku polskim w czasie przeszłym mamy inną formę dla rodzaju męskiego i inną formę dla rodzaju żeńskiego. Jak tworzymy te formy? Kiedy mamy nasz czasownik w bezokoliczniku, co robimy? Usuwamy ostatnią literę i dodajemy odpowiednią końcówkę osobową. Tutaj naszym czasownikiem jest czasownik być, a więc od być odejmujemy cie, mamy by i do by dodajemy odpowiednią końcówkę osobową. W rodzaju męskim w pierwszej osobie jest to końcówka łem. Następnie dla drugiej osoby łeś, trzecia osoba tylko ły i przechodzimy do liczby mnogiej. Tutaj zmienia nam się litera. Już nie jest ły, tylko ly, czyli liśmy, liście i li. Następnie w rodzaju żeńskim mamy też ły, ale potem mamy am, czyli łam, łaś, ła. Następnie łyśmy, łyście i ły. Proszę zauważyć, że tutaj w liczbie mnogiej nie zmienia nam się litera, czyli zostaje litera ły. I mamy jeszcze trzecią osobę rodzaju nijakiego. Jest to końcówka o, w zasadzie ło, czyli było. Dlaczego tutaj jest tylko trzecia osoba? Ponieważ nie możemy w języku polskim mówić w pierwszej osobie w rodzaju nijakim, bo jesteśmy albo mężczyzną, chłopakiem, albo kobietą, albo dziewczyną. I tutaj już gotowe formy czasownika być, czyli ja byłem albo byłam, ty byłeś, byłaś, on, ona, ono, był, była, było, my byliśmy albo byłyśmy, wy byliście albo byłyście i oni, one byli albo były. I muszę tu jeszcze powiedzieć, że tego sposobu używamy dla czasowników w aspekcie niedokonanym i w aspekcie dokonanym. Przechodzimy do następnego slajdu i teraz pokażę Wam kilka czasowników nieregularnych. Pierwszy z nich to czasownik iść. Proszę zauważyć, że forma czasu przeszłego jest zupełnie inna od bezokolicznika. W rodzaju męskim będzie to szedłem, szedłeś, szedł i liczba mnoga, szliśmy, szliście i szli. Następnie w rodzaju żeńskim szłam, szłaś, szła, szłyśmy, szłyście, szły. O czym musimy pamiętać tutaj? Że w rodzaju męskim mamy literę D, ale tylko w liczbie pojedynczej. Szedłem, szedłeś, szedł. W liczbie mnogiej już to D znika. I w rodzaju żeńskim w ogóle nie mamy tej litery. Następny czasownik to czasownik mieć, ale to nie jest, ta zasada nie będzie tylko dla tego czasownika, ale generalnie dla czasowników z końcówką eć. Tutaj macie listę przykładowych czasowników. A więc w rodzaju męskim mamy miałem, miałeś, miał. Proszę zauważyć, że tutaj już w liczbie mnogiej nie ma a jest e, czyli mieliśmy, mieliście, mieli. I w rodzaju żeńskim miałam, miałaś, miała,
miałyśmy, miałyście, miały. Tutaj i w liczbie pojedynczej, i w liczbie mnogiej mamy a i w rodzaju niejakim miało. Ono miało, dziecko miało. Następny czasownik to czasownik jeść. Rodzaj męski. Jadłem, jadłeś, jadł. Znowu tutaj mamy a w liczbie mnogiej tego a już nie mamy i mamy e. Jedliśmy, jedliście, jedli. I w rodzaju żeńskim jadłam, jadłaś, jadła, jadłyśmy, jadłyście i jadły. W rodzaju niejakim jadło. Tutaj cały czas mamy to a. I następny z czasowników nieregularnych jest to czasownik móc. Zaczynamy od rodzaju męskiego. Ja mogłem, ty mogłeś, on mógł. Tutaj mamy też G, ale mamy jeszcze jedną zmianę. Proszę zauważyć, że tutaj mamy o, wszędzie mamy o, ale tutaj mamy u, czyli nie mógł, tylko mógł. Następnie mogliśmy, mogliście i mogli. I w rodzaju żeńskim ja mogłam, ty mogłaś, ona mogła, my mogłyśmy, wy mogłyście, one mogły. I rodzaj nijaki mogło. I to był ostatni z czasowników nieregularnych. Chciałbym pokazać Wam jeszcze przydatny slajd z wyrażeniami czasowymi. Mamy kilkanaście różnych wyrażeń, których używamy do tworzenia zdań w czasie przeszłym. Wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj, dzisiaj rano, 2, 3, 4, 5 dni temu, tydzień temu, 2, 3, 4 tygodnie temu, 5, 6, 7 tygodni temu, miesiąc temu, 2, 3, 4 miesiące temu, 5, 6, 7 miesięcy temu, następnie rok temu, 2, 3, 4 lata temu, 5, 6, 7 lat temu. I jak zawsze na koniec krótka praktyka. Mamy jedno ćwiczenie, gdzie musimy uzupełnić nasze zdania, tworząc formy czasu przeszłego czasowników z nawiasów. Tutaj ważna informacja, ten skrót to jest rodzaj męski i ten skrót to jest rodzaj żeński. I pierwsze zdanie, jak długo wczoraj, gdzie wy wczoraj obiad, czy oni już wizytę u lekarza, nie tego zrobić, na wakacjach w Szwecji, one 5 lat w USA, o co pan pojechać na tę wycieczkę, dzisiaj rano ona po parku z psem, w końcu ten egzamin. Jeśli chcecie zastanowić się dłużej, zastopujcie film, ja przechodzę do odpowiedzi. I pierwsze zdanie, jak długo pracowałaś wczoraj? Gdzie jedliście wczoraj obiad? Czy oni mieli już wizytę u lekarza? Nie mogłam tego zrobić. Byliśmy na wakacjach w Szwecji. One mieszkały 5 lat w USA. O co pan pytał? Chciałam pojechać na tę wycieczkę. Dzisiaj rano ona spacerowała po parku z psem. W końcu zdałyśmy ten egzamin. Dajcie znać, jak wam poszło w komentarzach. Mam nadzieję, że nie mieliście żadnych trudności i wątpliwości. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to jest wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i był dla was bardzo pomocny. Bardzo proszę o zostawianie subskrypcji, komentarzy i łapek w górę. Dziękuję jeszcze raz
i do zobaczenia na kolejnym filmie w następną niedzielę. Cześć!